Lata 60. w USA to dziwny czas przemian. Z jednej strony mamy rewolucję społeczną, w tym rewolucję seksualną dowodzoną przez rzesze ruchów hipisowskich, z drugiej cały czas istniejące poczucie tworzenia idealnej amerykańskiej rodziny z lat 50., takiej, gdzie mąż chodzi do pracy, żona gotuje, a dzieci uczą się w szkole. Wszelkie odstępstwa od tych norm są natychmiast tematem tabu. To właśnie w tym czasie, w roku 1965, niejaki Rein Geyer spędzał czas nad płachtą pomalowaną w różnokolorowe kropki i myślał na tym, jak wykorzystać ten właśnie motyw do zareklamowania środków do czyszczenia butów. Tak nie przesłyszeliście się, to ta płachta w kropki dała początek grze, którą dzisiaj znamy jako Twister i dzisiaj o tej grze sobie opowiemy. Dlaczego właśnie o niej? No bo historia jej powstania jest fascynująca i daje nam przynajmniej dwie lekcje biznesowe. Po pierwsze, żeby w biznesie nikomu nie ufać, albo żeby uważać, komu się ufa. I po drugie, lekcja o tym, jak silna jest moc powszechnych mediów, w tym wypadku telewizji. Podczas swoich rozmyślań nad użyciem kropek do promowania pasty do butów, Geyer niespodziewanie wpadł na inny pomysł. Co gdyby nakropkowana płachta stała się planszą? I co więcej, co jeśli pionki do gry zastąpilibyśmy prawdziwymi ludźmi? Tak narodziła się przełomowa idea gry towarzyskiej, która miała stać się legendarną. Niestety, aby tak się stało, gra, jak i twórca musieli przejść ciężkie przygody. Pierwszą wersję gry Geyer przetestował na swoich znajomych, wszyscy bawili się świetnie, dlatego prototyp nazwał King's Footsie. No niestety ta nazwa nie była trafiona do końca, podobnie jak wiele innych elementów, które jednak ostatecznie nie dawały rady. No co innego jest bawić się w swoim gronie znajomych, ludzi, których znasz, a co innego dawać grę do testowania zupełnie nieznajomym, którzy, no właśnie, w tym przypadku wskazywali na wiele mankamentów. Dlatego autor poprosił o pomoc w tworzeniu tej gry tych dwóch panów projektantów. Razem w trójkę tworzyli i dokańczali cały koncept, nazywając swoją grę Pretzel. No, to już była lepsza nazwa. Niestety okazała się problematyczna, ponieważ Pretzel już był wykorzystywany jako nazwa firmowa i to niekoniecznie do tych ciasteczek, bułeczek preclowych, no ale była wykorzystywana przez co innego, była już opatentowana. To jest super ważna rzecz, patenty w USA. Geyer musiał zdecydować się na coś innego. Koniec końców razem ze swoimi koleżkami projektantami doszli do nazwy Twister. Geyer nie był z niej zadowolony, podobnie jak nie był zadowolony z kolejnych wypadków, które przydarzyły się tej grze. Okazało się, że przy patentowaniu gry coś poszło nie tak. Przypominam, że w USA wszystko należy opatentować, by nikt inny nie mógł wykraść Ci szybko pomysłu, szczególnie jeśli chodzi o technologię tworzenia, niekoniecznie mechanikę i zasady gry. A w przypadku Twistera o patent warto było się starać, bo cała zabawa kosztowała tyle, co wyprodukowanie planszy, wskaźnika i pudełka, a zatem tyle, co nic. Wyobraźcie sobie zatem zdziwienie Geyera, gdy okazało się, że dwóch jego wspólników opatentowało Twistera, nie wpisując go jako współautora, jako pomysłodawcy całej gry. Tak jest. Autor Twistera, oryginalny autor Twistera, został wystrychnięty na dudka, nabity w butelkę, pozbawiony praw patentowych i praktycznej możliwości powiedzenia czegokolwiek w tym temacie. No właśnie, i tu jest ta pierwsza lekcja biznesowa. Uważaj, komu ufasz w biznesie. Kolejne problemy Twistera nie przestawały się piętrzyć i były związane z jego seksualnym wydźwiękiem. Ciała ludzi splecione w dziwnej zabawie kojarzyły się jednoznacznie i wiele purytańsko-rodzinnych firm nie chciało sprzedawać Twistera, co dopiero publikować go w swoich katalogach zakupowych, reklamując produkt na przykład przed świętami. Efekt był taki, że Twister przez pierwszych parę miesięcy nie sprzedawał się wcale, również przez to, że konkurencja nazywała go seksem w pudełku. W tamtych czasach nikt nie chciał mieć czegoś takiego w domu. To jest penis, to jest wagina, nie wolno! Cóż, takie czasy, trochę tak jak ostatnio mieliśmy w Polsce, nie?
zdesperowani nowi autorzy Twistera chwytali się każdej deski ratunku i prezentowali grę, albo jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, pitchowali grę przed każdym, kogo tylko spotkali na ulicy. Prezentowali to inwestorom, funduszom kapitałowym, bankom, żeby dostać jakieś kredyty, a w końcu trafili też do telewizji. W ten oto sposób o grze dowiedzieli się producenci programu The Tonight Show prowadzonego przez Johnnego Carsona. Moment był idealny, bowiem szukano akurat atrakcji do odcinka, w którym gościem była Ewa Gabor. Albo Gabor, nie jestem pewien, ówczesna piękność ekranu. Producenci chcieli to wykorzystać i dodać jednak nieco pikanterii do programu. Oto taki szalony pomysł. Co mogłoby dodać więcej pikanterii niż niesławny seks w pudełku? I tak oto na oczach milionów widzów w całym kraju dwoje znanych celebrytów zagrało w tę obrazoburczą, nadmiernie seksualną i nieprzyzwoitą grę. I jak myślicie, co się stało potem? No oczywiście, niespodzianka, niesławny seks w pudełku Twister stał się nagle grą prorodzinną, idealną do zabawy w szerokim gronie również dla dzieci. Gra z dnia na dzień zaczęła schodzić jak świeże bułeczki i sprzedano w ciągu kilku miesięcy naprawdę miliony sztuk, miliony kopii. No i teraz pytanie jest następujące. Jaki z tego wypływa wniosek? Bo moim zdaniem wniosek jest następujący. Jeżeli masz jakiś pomysł i on się nie sprzedaje, albo ludzie tego nie kupują i starasz się robić tą walidację, ale no nic z tego, to może niekoniecznie jest tak, że sam pomysł jest zły. Może jest tak, że nie trafiasz w odpowiedni moment, albo nie masz odpowiedniej tuby do przekazania tego. Bo może powinniśmy czasem odwiedzać jako przedsiębiorcy, jako ci przedsiębiorcy kreatywni, twórcy kreatywni, odwiedzać te pytania na śniadanie i inne telewizje albo programy wieczorne, tak jak w Stanach The Tonight Show, żeby wykorzystać to do pokazania towaru innym. Bo okazuje się, że jeżeli takie szerokie i uznane medium jak telewizja, które nawet dzisiaj jest oglądane i wcale tak nie traci na popularności, jak nam się wmawia. Jeżeli tam trafimy, no to być może okaże się, że nasz produkt wcale nie jest taki zły, tylko po prostu w zły sposób chcieliśmy go zwalidować. Nie porzucajcie swoich pomysłów. Może to jest złoto i trzeba tylko zawalczyć o to, żeby odpowiednie osoby w odpowiednim momencie pokazały Wasz pomysł światu. Ok, to tyle dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jak zwykle zapraszam do komentowania, lajkowania, szerowania tego w różnych sieciach społecznościowych, a nowe osoby zachęcam też do subskrybowania tego kanału. Wszelkie ciekawe linki, w tym artykuł na moim blogu, poszerzający trochę temat, znajdziecie w opisie do tego odcinka. Dzięki, trzymajcie się, na razie, hej!